Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, tradycyjnie dla Was Paulina Klimek i właśnie otworzyliśmy galę XTB KSW 110. Przed nami Sasza Mojsa, który przebojem wdziera się do organizacji i wiwatuje w sposób bardzo brutalny, rozbijając w drugiej rundzie swojego przeciwnika Krystiana Blezienia. Jak się z tym czujesz? Dla Ciebie takie rzeczy to normalka, ale dla nas takie otwarcie to jest coś wyjątkowego. No, jak powiedziała, to ja się czuję normalnie, zadowolony sobą, że trafiłem do takiej wielkiej organizacji i no, naprawdę dobrze sobie zareprezentował w niej i no, zadowolony. Jestem zadowolony i dzisiaj super dzień, super nastrój. Idziemy dalej po kolejne zwycięstwo. Wiesz, co powiedział jeden z sędziów, kiedy podeszłam do ekranów, żeby zobaczyć powtórkę Twojego knockoutu? Wiesz, co do mnie powiedział? Nie. To nie mogło się skończyć inaczej, bo to jest światowa klasa kickboxingu. Ty, Paulina, jeszcze nie wiesz, ale ja już wiem. I myślę, że po tym knockaucie ta zapowiedź jest niesłychana. Opowiedz coś o tym Twoim kickboxingu. No, mam trochę doświadczenia właśnie bardziej w Muay Thai, nie w kickboxingu. Trochę się różne zasady, ale ogólnie tak, mam trochę tych walk zawodowych i amatorskich. Może amatorskich tak trochę więcej niż 200. No, trochę mam doświadczenia w kickboxingu i Muay Thai, tak. No dobrze, to jaki jest Twój cel, kiedy jesteś tutaj w profesjonalnym MMA? Wygrywać, pieniądze. No oczywiście, no jak wszyscy zawodnicy. Może zdobędę pas, też było przyjemnie. No, no jak wszyscy, niczym nie różni od innych. No jasne. Sasza, i nie zapomnij o tym, że przede wszystkim dobra zabawa. Dziękuję Tobie bardzo serdecznie, czekamy na kolejne nokauty z Twojej strony. Nie zapominaj także o parterze, czekamy na wszystko w Twoim wykonaniu. Ja oczywiście, parter też robię. Też myślałem, że może uda się mi skończyć w parterze, no ale nie było szansy w tej walce. Ale szykowałem, myślałem, że on pójdzie w obalenia, bo słyszałem, że on tam ma jakieś tam jiu-jitsu, coś takiego. Też właśnie ćwiczyłem jiu-jitsu, ale no, może następną walkę. Słuchaj, jak dalej będziesz bił jak teraz, to nic nie musisz zmieniać, bo póki to jest skuteczne, to strategii się nie zmienia. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja o decówce wiem już od bardzo dawna. Wy jeszcze o tym nie wiecie, ale mieliście okazję się dowiedzieć. Ze mną jest Sebastian Decowski, który pokazuje to, co umie najlepiej, prezentuje Wam w najlepszym stylu swoją firmóweczkę, a ja pytań tutaj nie zadaję, bo jesteś na tyle rozmowny, chyba wyjątkowo bardziej niż ja nawet, także mikrofon zostawiam Tobie i słuchamy całej historii Twojej tajemnej, już nie tajemnej techniki. Decówka. Pozwól, że ja będę trzymać mikrofon. Decówka to jest moja firmowa akcja. Oficjalnie mam nadzieję, że w Biblii, gdzie jiu-jitsu zostanie już podpisana i wpisana oficjalnie od mojego nazwiska. Jest to Kesa Gatame. Pewnego dnia pokazał mi to trener, a przez to, że mam krótkie ręce i nogi, ale za to długi język, ta technika zawsze mi się dała bardzo dobrze. Nie jeden z moich sparring partnerów musiał poczuć tą wyższość i odklepać tą technikę. No i co? Nie ma mocy na Mariolę i nie ma mocy na Sebastiana Decowskiego i jego decówkę. No dobrze, ale to był plan, to była strategia na tę walkę, czy po prostu wyszło w ferworze? Nie, to był ferwor walki. Od razu to przeprosiłem swojego trenera, no bo jak amator wciągnąłem do gardy, ale kurde, dzięki temu kochanemu teamowi czułem taką, przepraszam za słownictwo, cholerną pewność siebie, że mimo, że jak go wciągnąłem do gardy, myślę, spokojnie Sebastian, i tak jesteś w domu i cytując klasykę, mój jest ten kawałek podłogi. Zdecydowanie, mój drogi. I teraz tak, jak tam Twój stan zdrowia, bo wiemy, że kontuzja okołożebrowa jest bardzo bolesna. Nie można się śmiać, nie można nawet zaczerpnąć świeżego powietrza, nie można chaosu tego poczuć, więc jak się czujesz, jak w ogóle przygotowania z tą kontuzją, którą nam wyjawiłeś? Na szczęście Bóg dał nam coś takiego jak adrenalina, więc teraz jest super, ale były dni niekolorowe, były dni. Ja tak naprawdę codziennie, od poniedziałku włącznie z niedzielą, korzystałem z opieki swoich fizjoterapeutów. Nie na jednej wizycie uroniłem łzę z bólu. Było ciężko, ale czy było warto? Oczywiście i dzięki tej kochanej ekipie mogę tu stanąć, ale były momenty zwątpienia, zawahania. Nie chciałem tego pokazywać rodzinie przede wszystkim, ale jak tylko żony i córki nie było w domu, nie będę ukrywał, że no, uroniła się też łezka. Dlaczego? Dlaczego przed tak ważną dla mnie walką zdarzyło się coś takiego, ale jestem osobą wierzącą i wiem, że Bóg tylko zesłał taki mały trening dla mnie, czy podołam, dam radę. No jak widocznie dałem radę i to, co ja zawsze powtarzam, te brzydkie, okrutne dróżki, ciężkie dróżki usłane kolcami prowadzą do pięknych miejsc.
No i teraz tutaj jestem i z tobą, Paulinka, rozmawiam. No tak, my się spotykamy po raz kolejny w kolejnej organizacji, po kolejnym, że tak powiem, występie i ostatnie moje pytanie, jak smakuje to 6-0? Nadal niepokonany. To jest, tak jak już mówiłam na strefie Fana, wyjątkowe osiągnięcie we współczesnym jiu-jitsu, tak długo utrzymywać ten status. Powoli pewnie zacznie być presja w związku z tym. Jak mam być szczery, to co zawsze powtarzam, presja to przywilej, a jak smakuje, nie myślę o tym, myślę jak będą smakować moje jutrzejsze lody z córką. Super, życzymy Tobie i mi smacznego i widzimy się pewnie niebawem. Tak jest, dziękuję bardzo. Dziękuję, super. Proszę Państwa, z tej strony niezmiennie Paulina Klimek i tempo podczas XTB KSW 110 mamy naprawdę szalone. Jak dalej tak będzie się działo, to skończymy dzisiaj szybciutko, pomimo 10 pojedynków. Michał Dreczkowski wraca na zwycięską ścieżkę, dopisuje 6. zwycięstwo do swojego profesjonalnego rekordu MMA i tym samym żegnamy tamten wypadek przy pracy, tak? I wracamy do tego, co lubimy, czyli zielone na Tapologii. Gratuluję. Powiem Ci szczerze, że bardzo chciałem mieć znowu te zielone w Tapologii. Od mojej ostatniej lekcji, że tak powiem, bo to nie była porażka, to była moja lekcja, którą myślę, że ją jak najbardziej przeszedłem. Te zielone światełko bardzo mnie cieszy i mam nadzieję, że będzie jak najdłużej. To czego Cię nauczyła ta ostatnia lekcja w starciu z Sergiuszem? Wiesz co, chyba przede wszystkim, że na walkę trzeba mieć plan i przede wszystkim robić swoje mocne płaszczyzny. I przede wszystkim mieć plan na walkę, bo wtedy tak naprawdę wyszedłem bez planu, myślałem, że już wszystko wiem, wszystko umiem. Chciałem po prostu iść na wojnę stójkową, a Sergiusz jest naprawdę mocnym kotem i życzę mu dzisiaj powodzenia, bo naprawdę jest mocnym zawodnikiem. No i mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze zobaczymy i wygram. Dobra, to w skali od 1 do 10, jak bardzo zgodnie z planem poszło Tobie dzisiaj? Wiesz co, dzisiaj był taki plan, żeby po prostu nie szykowaliśmy się jakoś po prostu na niego, chcieliśmy po prostu zobaczyć, co on będzie miał w zanadrzu, tak? Nie walczy 3 lata, jest powiedzmy dobrym zawodnikiem w każdej płaszczyźnie, ale nie jest jakimś wybitnym, tak? Chcieliśmy po prostu zobaczyć, czy w stójce będzie mi odpowiadał. Jeżeli by tak nie było, to wtedy bym jakby kończył walkę przenosiłbym walkę do parteru, aczkolwiek nie czułem zagrożenia w stójce od niego, także skończyliśmy to w stójce. No dobrze, to jeszcze mam Ciebie na widelcu, to mogę zapytać, jak wygląda sytuacja w klubie, bo dzisiaj w narożniku nie widzieliśmy trenera Andrzeja, ale powrócił. Trener Andrzej wrócił, ma się bardzo dobrze, trenuje już nadal z nami w Ankosie. On dodał tutaj dużą cegiełkę do tych przygotowań, pomimo że wrócił jakby na końcówkę moich przygotowań, aczkolwiek bardzo dużo mi to pomogło mentalnie i właśnie dzięki niemu też jest to zwycięstwo. No tak, trener Andrzej to jest charyzma sama w sobie, wiemy to nie od dziś. No dobrze, to jeszcze tylko ostatnie pytanie ode mnie. Mówi, że trzeba walczyć swoimi mocnymi płaszczyznami. Daj nam swoje top 3, w czym się czujesz najlepiej? Boks i zapasy. A trzecie pomidor. A trzecie pomidor i zachowamy to na następny wywiad. Proszę Państwa, Michał Dreczkowski. Proszę Państwa, mamy tutaj pana Harzewskiego, Harego, który dokłada zwycięstwo numer 14 do swojego profesjonalnego rekordu MMA. Nie jest byle kim, tylko z Piotrem Kasprzakiem, który jest 6. w rankingu i pnął się bardzo wysoko, ale jedną szczebelkę mu z drabinki zabrałem. Przepraszam, że Ci przerwę. Nie no, bardzo dobrze, możesz celebrować, świętować, bo to jest Twój dzień. Z skromnością od razu mówię, ja nie fisiuję, ja jestem tak naprawdę, pnę się po tej drabinkach. Ja jestem skromnym chłopakiem, cieszę się, łzy mi też lecą, ale nie będę jakoś celebrował, tylko ciężką pracą będę pnął się dalej. Dobrze. Jest dużo błędów do poprawienia. Dobrze, chcesz przy nich się zatrzymać, czy na razie o plusach mówimy? Mówimy o plusach. Dobrze, mówimy o plusach. Za dużo już się na minusach skupiłem kiedyś. Zakończowałeś się za dużo, Tak, nie? tak. Tak, macie coś, że tak się troszeczkę umartwiacie, a tutaj trzeba zawsze wyciągać to, co dobre. Słuchaj, ta siła, ta mocarność... Że Ci przerwę, że się umacniamy, bo tylko takie osoby dochodzą jak najwyżej, Ja- które ja- wyciągają wnioski i mają pokorę w sobie. Jasna sprawa, dobrze, więc czym Cię najbardziej zaskoczył Piotrek, a z czym poszło dobrze, z czego jesteś zadowolony? Jestem bardzo dobry, bo to czarne pasy BJJ, a jak widać było, broniłem dobrze jego i nawet go kontrolowałem w parterze, czyli mam tą kontrolę dobrą jak na zapaśnika, bardzo mocne kopnięcia ma i dobry boks. No dobrze, a Ty z czego jesteś zadowolony oprócz tej kontroli? Z kartu ducha, że po pierwszej rundzie była ciężka, gdzieś mi przytkało, potrafiłem się odbudować i dowieść to do końca. Słuchaj, Piotrek tam Cię bardzo często smagał kopnięciami, czy odczułeś to, odcinało Ci powietrze? Odcięło mi w pierwszej rundzie chyba pierwsze kopnięcie, gdzieś źle wycelowałem, ale zawsze tak jest, że jak się nastawiasz na obronę kopnięcia, to wiesz, że to przeważnie twój przeciwnik tam to trafi. Dobrze.
A powiedz mi, po ostatniej twojej porażce, czego się nauczyłeś, co zmieniłeś, jeżeli cokolwiek? Że wiesz co, ten Brychta mnie wziął, że tak powiem, na przysłowiowe huki. Pokazywał, że jest mocny, że jest zdeterminowany, a ja dałem się tak jakby zamknąć tym wszystkim, ale ta porażka dała mi bardzo dużo, w tym wygraną z Kasprzakiem. Jasne, no dobrze, to co teraz, jakie plany? Odpoczywam i cisnę dalej. I zaraz już będziemy gadać, co naprawiamy. Dobrze, super, to już nie u mnie tylko emocje. Dziękuję Ci, Harry, proszę Państwa. Ja Ciebie kocham, ale Paulinka jest... Tak, a poza tym my pozdrawiamy Natalię, bo się dobrze znamy. Piękna porcelana będzie pita na pewno w domku, odkładany pieniążek był. Dokładnie. Kupię sobie taki serwis, że ja Cię nie mogę. Dziękuję. I z tego się cieszymy, Pani Karlicowa, pozdrawiamy Cię serdecznie. Pozdrowienia. Proszę Państwa, ze mną jest Witalij Jakimienko. Co za debiut w organizacji. Kompletny zawodnik, naprawdę skrojony pod wszelkie płaszczyzny i na dodatek w trzeciej rundzie wspaniale kończący swojego niezwykle doświadczonego zawodnika. Congratulations on your fantastic win. It was something amazing. How do you feel now? Every day hard work, every day guys, hard work won victory. Moi drodzy, zapytałam o to, jak czuje się Witalij, ale nie odniósł się do swoich uczuć, odniósł się tylko do tego, że codziennie ciężko pracuje, co skutkuje oczywiście zwycięstwem. What can you say about Bontorim, your opponent? How do you feel your opponent fighting? My opponent is Touch. He is veteran UFC and he have 70 win, 5 losses. It's a big professional career, and I am also good fighter. Yes, you are. Yes, I have 9 victory, 2 losses. 1 losses is a robbery. Okay. Yeah, I'm new king on KSW, and who is next? Who is next for me? Okej, wait a minute. Zapytałam Witalija o to, jak ocenia swojego przeciwnika. On odparł, że był mocniejszy w innych organizacjach, że ma niezwykłe doświadczenie, 17 zwycięstw, tylko parę porażek. Natomiast Witalij tutaj odnosi się do tego, że on sam też jest świetnym zawodnikiem. 9 zwycięstw, tylko 2 porażki, z czego jedną uważa za kradzież, za nieuczciwy werdykt. I przymówi, że teraz jest nowym królem w organizacji KSW. Now you can celebrate, you can be very, very happy. Congratulations for you, for your team, Bogdan. Good job for you and the corner. Congratulations, you can celebrate. Thank you very much. Thank you. And thank you very much, Polish fans and my team, my family, my sponsors, right, and Odis Düsseldorf Massage. Thank you very much, big thank you very much, my coach, my leader, my coach, my father. I'm happy today, I'm happy. We are happy for this amazing MMA match because it was spectacular. Really, I'm very impressed. Congratulations. Thank you. Proszę Państwa, ze mną jest Szymon Bajor i to jest zwycięstwo numer 26 w jego profesjonalnej karierze. Mógłby obdarzyć samymi swoimi zwycięstwami kilku naprawdę zawodników z tutejszej gali, bo ilość doświadczenia, które Szymon ma, no mówi samo za siebie. I dzisiaj mimo kryzysów urywa z pewnością siebie i ze śmiałością Ricardo Praselowi, nie pozostawia żadnego miejsca, ma to zwycięstwo na swojej ziemi. Pewnie czujesz się znakomicie, nie dość, że powrót, nie dość, że przełamany impas, bo tych 2 wcześniejszych porażkach też z Brazylijczykami do 3 razy sztuka. Witamy w domu. Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim kibicom za doping. No tak, tych walk już mam stoczonych wiele, tak jak rozmawialiśmy wczoraj czy przedwczoraj, jestem już takim małym weteranem, ale ciągle chcę się rozwijać, ciągle mój team tak jakby mobilizuje mnie, motywuje mnie do dalszej pracy. Robiliśmy mnóstwo błędów wcześniej, o tych 2 porażkach, których wspomniałeś wcześniej, to były moje błędy, biorę je na siebie. Wychodząc wcześniej do walki, mieliśmy plan A i na tym się kończyło. Nie było odpowiedzi na pytanie, co, jak zawiedzie plan A, czy mamy plan B, a nawet plan C. Do tej walki już przygotowaliśmy plan A, który w pierwszej rundzie zadziałał.
Plan A w drugiej rundzie przestał działać, plan B też i w przerwie między drugą a trzecią rundę usłyszałem z mojego narożnika: wchodzimy do planu C i tam kontrolujemy walkę. Po wejściu do walki, po pierwszej wymianie starałem się jak najszybciej skrócić ten dystans, obalić i kontrolować z góry. To był właśnie plan C i dzięki mojemu narożnikowi, dzięki ich motywacji, ich zaangażowaniu w moją dyspozycję zrealizowałem ten plan C. Za to naprawdę bardzo im dziękuję. No słuchaj, te obalenia z wyniesieniem i ta kontrola, no wyglądało na to, że w największych opałach najbardziej dominujesz. Ta trzecia runda była, no byliśmy wszyscy pod wrażeniem, a teraz powiedz nam, co się dzieje z twoją nogą, opisz sytuację i jak się czujesz teraz? Czuję się, że stoję przed tobą, 80% wagi trzymam na prawej nodze. Można powiedzieć, że 20% tylko dla równowagi podpieram się lewą nogą. Jest mocno obita, no ale nie wybrałem łatwej drogi. MMA to nie jest łatwy sport, to nie jest szachy, to nie są szachy, to nie jest wędkarstwo, bo niektórzy mówią, że wędkarstwo to też jest sport. No to jest po prostu brutalny sport i no muszę się z tym liczyć, muszę wyciągnąć wnioski. Cofając się do walki z wcześniejszej z Sakajem, tam na 20 kopnięć przyjąłem 15, tutaj na 20 kopnięć strzelam, przyjąłem 10, jest progres. Jest progres i tego ci gratulujemy. Ostatnia rzecz, Rzeszów, Kolbuszowa, cały twój rejon, bo jesteś w domu, było to czuć, widać, słychać, naprawdę ten doping był niesłychany i tak jak mówiłeś w Battle Kursie, obstawiłeś 2 trybuny z obu stron, żeby było symetrycznie. Ja myślę, że to zrobiło robotę, chyba pewien ukłon w stronę ich się też należy. Tak, no, oczywiście, że tak. Tak jak już powiedziałaś, moja historia zaczęła się w Kolbuszowej. Co prawda moja mama urodziła mnie w Rzeszowie. Kolbuszowa to jest 30 km od Rzeszowa. Całe dzieciństwo wychowywałem się w Kolbuszowej do szkoły średniej. Szkoła średnia, internat w Rzeszowie. Później wyemigrowałem do Warszawy, po czym wróciłem do mojej rodziny, do mojej żony, która pochodzi z Rzeszowa, wtedy jeszcze miałem jednego syna, do mojego syna, który urodził się w Rzeszowie. Wróciłem do nich. To była najlepsza decyzja w moim życiu. Teraz no już zakorzeniłem tutaj od 2011 roku, czyli 14 lat na stałe w Rzeszowie. To jest taki mój drugi dom poza Kolbuszową. Czuję się tu świetnie. Część kibiców była z Rzeszowa, część z Kolbuszowej, jeszcze inna część z okolic tutaj Rzeszowa, z naszego województwa. Mega się cieszę, że mogłem ich posadzić na jednej stronie trybun i na drugiej, dlatego przed werdyktem troszkę musiałem podziękować lewej stronie trybun, troszkę prawej. Bardzo Wam dziękuję za mocny doping. To jest tak jak w moim utworze Budki Suflera. Dodaliście mi skrzydeł. Zdecydowanie i dodałeś skrzydeł, tak naprawdę ty i twoi fani dodaliście skrzydeł całej naszej arenie i wszystkim kibicom na pewno przed odbiornikami, a teraz celebruj. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich moich kibiców, dziękuję wszystkim moim sponsorom, dziękuję mojemu narożnikowi Grzegorz Bigdań, Patryk Magnuski, Nori Koczarian, przepraszam, Mirek Kielar. Dziękuję moim partnerom, Rafał Rychlicki, Przemek, Irek, Sergiusz, Kornel. Zrobiliście mega robotę, to dzięki Wam tak naprawdę mogłem pokazać dzisiaj 100% siebie. Bardzo Wam dziękuję i ukłon w Waszą stronę. Super, gratulacje. Proszę Państwa, Mateusz Makarowski sam już przed chwilą w klatce powiedział, że nie ma miejsca na Żeli Papon. To może ja po prostu nie zadam żadnego pytania i oddam Tobie głos. Jak mój francuski. Twój francuski, słuchaj, no imponujący, coś mogę o tym powiedzieć, jest bardzo très bien. Très bien, no. Słuchaj, ale francuski to jest nic, jak tam Twoje łapy? Łapy całe, na szczęście. A jak buzia? Głowa boli, nie wiem jak wyglądam, bo nie widziałem się. Dobrze wyglądam, czy... Jest okej. Jest okej, no boli mnie, ale jak mówisz, że jest okej, to jest dobrze. Bo tam zadziwiająco dużo tych wiatraków weszło, naprawdę. No, dobry zawodnik, no wiesz, jak się bijesz z dobrym to on nie szedł po zapasy, tylko no biliśmy się w stójce, więc no... Wiesz, jak się spotka dwóch dobrych fighterów, to jest dobra walka. Mam nadzieję, że była dobra, nie wiem. Ty widziałaś większość, to jak oceniasz? Widziałam wszystko, no mam bardzo wysoką ocenę, ale porozmawiajmy o Twojej perspektywie. Czy Ty widziałeś, co działo się z barkiem Wellisona w trakcie walki? Widziałem, no i tak się czułem, że muszę tą lewą stronę atakować, bo nie wytrzyma w końcu. Widziałem, że słab i wchodziły
chciałem nogą kopać, ale ja nie jestem dobrym nie za dobrze kopię, więc próbowałem lewy prosty, lewy sierp cały czas bić. No. No i co? No i w końcu przyszła kryska na Matyska, przeczekałeś to faktycznie. I jak już rozpuściłeś ręce, to nie było co zbierać już tam pod klatką. Powiedz mi, bo trochę, znaczy tak, skończyłeś przed czasem, więc wydaje się, że to było dla Ciebie łatwiejsze niż debiut w Paryżu. Tam musiałeś trochę bardziej namęczyć, ale z drugiej strony ilość ferworu, która zadziała się przez tę rundę i kawałek. Jak byś porównał te dwa występy? No ten jest cięższy, ja czuję to po buzi, że tu była moc w pięściach, każde uderzenie czuję teraz na szczęce, wiesz, czułem, że może mnie zdjąć, wiedziałem, że jak przegram, to będą mnie zbierać. To dlaczego w takim razie dlaczego tak bardzo ryzykowałeś i nie chroniłeś się za gardło, nie próbowałeś bardziej być defensywny? No bo ja moja obrona bardziej jest na zbiciach, na unikach albo na przepuszczeniach. no. Ja nie zamykam się za podwójną gardą. Każda obrona ma swoje plusy, ma swoje minusy, wiesz jak jest. Ja mam swój styl, każdy ma swój styl i no, wiesz, jak się bijesz, nie ma takiego fightera w MMA, co nic nie zbiera. Zawsze coś zbierzesz. To jest wszechstylowa walka wręcz, są obalenia, są kopnięcia, wiesz, są ciosy. No i tak moim zdaniem nie było źle. Mateusz, kto teraz dla Ciebie? Nie wiem, to nie jest moja decyzja. Federacja da mi kogoś, to ja nie odmówię, no. A sam się boję, kurde, pnę się do góry, no będą coraz mocniejsi, wiesz. O, my też się boimy. A który Twój ulubiony rodzaj makaronu? Bo masz tu wszelkie możliwe. Tagliatelle. No to będziesz się pewnie z Mateuszem Borkiem i mininowe dostaniesz. No mam nadzieję, że KSW coś zadba o nas. Moi drodzy, no nie ma nic tutaj więcej do dodania. Szalony jak zwykle i oby tego szaleństwa nigdy nie zabrakło, ani też zdrowia. Mateusz Makarowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, z tej strony Paula Klimek. Nadal jesteśmy w ferworze gali XTB. KSW 110, ze mną jest Sergiusz Zając. Dokłada kolejne zwycięstwo do swojego rekordu, prawie nieskazitelnego. Moi drodzy, to jest zwycięstwo numer 9 w stylu iście przerażającym, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale Twój knockout nawet nie dał do końca cieszyć się z tego, jak był mocarny, ze względu właśnie na to, żeby wszyscy byliśmy świadomi tej kontuzji. Ty stałeś za blisko, wiemy, że nie uchwyciłeś tego momentu, ale to dlatego właśnie z tego wynikło to milczenie. Cześć, witam Was wszystkich. Kurczę, wiesz co, no też nie jestem z tego zadowolony, bo naprawdę, wiesz, to sport, kurczę, no nie chcę, wiesz, przepraszam, z trochę nerwów i jeśli bym widział, że sygnalizowałby kontuzję, to bym naprawdę nie bił, bo to jest, wiesz, rozumiem, nie, może się zdarzyć, ale po prostu tego nie widziałem, widzę, przewrócił się, uderzałem, więc... Nie masz za co przepraszać, to są ułamki sekund, poza tym to nie była ustawka w klubie, każdy z nas wiedział, na co się pisał. Kontuzja też równie dobrze mogłaby zdarzyć się Tobie, no po prostu taka jest ta gra, to jest brutalny sport. Mój drogi, jesteś niezwykle skuteczny w usypianiu swoich rywali. Te ręce są przerażające, wszyscy patrzą na Ciebie z wielkim podziwem. Jak Ty oceniasz samego siebie i swój rozwój? Bo mówiłeś o tym, że uwielbiasz te coraz wyższe góry. No wiesz, no kurczę, kto stoi w miejscu, ten nie żyje, wiesz o co chodzi. Staram się rozwijać, uczyć się nowych rzeczy, no tak jak chyba każdy zawodnik, no nie można stać w miejscu, bo wiesz, przychodzi nowa walka, każdy widzi, jak Ty walczyłeś wcześniej, trzeba coś nowego przygotować, więc wiesz, lubię się uczyć, no ale wiesz, no tyle. A czego nowego chciałbyś w takim razie spróbować w klatce? Bo na razie wiemy o Twojej stójce, o Twojej sile, wiemy, jak silny jest też Twój chwyt, bo zawsze Ciebie po prostu tu próbują, na razie rekord niepokonany. Czego byś z chęcią spróbował? Wiesz co, no czego bym spróbował? Ja się rozwijam w każdej płaszczyźnie, co wiesz, nie wiadomo, co nam walka przyniesie, więc wszystkiego chciałbym spróbować, kurczę, poddań, rzutów jakichś, no wszystkiego, nie? To, co trenuję. Sergiusz, na to też liczymy. Nie ma co komentować, moi drodzy. Pnie się do przodu, naprawdę jak pociąg, naprawdę w niesłychanym tempie. Sergiusz Zając już niedługo być może o szczyty te najwyższe w KSW. Gratuluję. Dziękuję, pozdrawiam. Proszę Państwa, The Latvian Express, Madars Fleminas powraca na zwycięskie tory, bo ostatnio nie było mu tutaj najłatwiej w organizacji KSW. Niemniej ma to zwycięstwo, nie jednogłośna decyzja, bardzo mocno różniające się noty naszych sędziów punktowych. Zaraz skomentujemy całe wydarzenie. Congrats on your win. Remember that yesterday, while having the interviews for the media, you told me that you don't want to leave it to the judges. Actually, you did that. Still, we had some split decisions, so
you were kind of right on this one. Yeah, I think I nearly get out him in the third round when I land the knee because he's just crumbled in front of me, and I've hear how he sounded and how he's landed down. I think let's go finish it. They corner didn't see that what I see. So, but yeah, you go to the judges, you got split decision, but this time judges just get it right, you know. Yeah. That is correct. Moi drodzy, zapytałam Madarsa o to, że prześliznął się tak naprawdę tą decyzją. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że nie chce zostawiać tego w rękach sędziów. Niemniej tak się właśnie wydarzyło i o mały włos powiedział, że w trzeciej rundzie, kiedy zdarzyło się to kolano, ono trochę zmieniło ferwor walki, niemniej wszystko na całe szczęście dla Madarsa skończyło się szczęśliwie. So, how would you comment the all play, all the rounds throughout the rounds 1, 2, 3? How was the fight? How do you feel it going? Striking wise, I just was keep controlling the distance in the first. They really in the first round wasn't really wrestling, but I think I was a little bit more better controlling my shots, my tips and everything, so he was missing a lot. Second round, I think he landed one big shot. I start wrestle. I feel like I can wrestle him. I think he's gonna do a little bit better on the floor, but I feel like I can control him a little bit, be on the top, a lot better. I can out scramble him, even I know he's a good grappler. But yes, and third round is just choose. Yeah, as soon as he's land a big shot, I start wrestle him and just keep it there. He's a couple times he reversed me. I take a big breath on the floor when he was controlling me, and then I explode, get on the top of him and control him. He was back and forward, but I think I just did better. That's it, I just did better. He's a good guy, really strong opponent, and I'm just happy to get a win, and I think I win, so. Thank you so much. Poproszono o podsumowanie całego przebiegu walk. Madars tylko skomentował, że jeżeli chodzi o pierwszą rundę, bardzo dobrze czuł się w stójce, tam nie zadziało się cała magia zapasów, która w rundzie drugiej i trzeciej i te wszystkie scramble w parterze, w których o 2 kroki zawsze był w jakimś stopniu szybszy niż Tymek. Na całe szczęście Madars potrafił się z nim zmierzyć w tej płaszczyźnie i wyłuskać to, co ma lepsze. What's for you next in this organization this year? I don't know if they're gonna put me this year, but give me. You have some time because you said in 2-3 months you'll be ready. I'm ready. I'm ready after 1 month if needed. But like I say, I'm here to fight. I enjoy fighting. It's a scary thing what we do here. You know, all the nerves every time before fight. I say, I asking guys maybe they want to go fight in my place. But as soon as I step in there, I just feel like that's the place to be, and I just give me the next best guy, and I will be there, and I do my best to win again. And that's a very precious confession to make at the very end of the talk. Posłuchajcie, Madars właśnie powiedział, że to jest brutalny sport, to są ciężkie rzeczy, którymi się zajmują i za każdym razem prosi swój narożnik, czy może w ostatnim momencie chcą się zamienić z nim miejscem, ale kiedy już przekracza próg klatki, wie, że jest po to, że bardzo lubi walczyć i być może nawet jeżeli KSW poprosiłoby go o kolejne starty, nawet w tym roku będzie gotowy, nawet gdyby potrzeba było zastępstwo w miesiąc czasu. Thank you so much, enjoy your win. Thank you very much. Proszę Państwa, właśnie zakończyła się gala XTB KSW 110 i z nami jest Muslim Tulszajew, który przysporzył niektórym nam palpitację serca, bo było naprawdę gorąco. Wszystko... Wrócisz, trzymaj się, Tymek. Tak, to był właśnie Tymek Łopaczyk, który dzisiaj nie miał tyle szczęścia co ty, a w sumie nie przypisujmy tego szczęściu, bo to ciężkie treningi i dużo pracy. Naprawdę, bardzo dużo pracy. Ostatnie 8 tygodni mój klub był moim drugim domem. Cały czas w drodze i w klubie. Z dala od bliskich i od wszystkich i tyle mam do nadrobienia teraz, że no ale to jest taki sport. Wybrałem tak, a nie inaczej. Jakbym się posłuchał mamy, bym się uczył, no to może byłoby inaczej. Wiesz, na naukę nigdy nie jest za późno, a poza tym MMA to jest taki sport, że w nim się ciągle trzeba uczyć. No tak, ale to inaczej, wiesz, jak jesteś wykształcony, mądry, to nie będzie cię takie Andrzej bił. Raz zabierał ci wzrok, a później drugim uderzeniem zwracał. No właśnie, a propos Andrzeja, skończyła się pewna saga, pewien taki kolorowy etap, bo trochę to trwało, promowaliście tę walkę, teraz jest już po wszystkim, będzie ci brakowało, zatęsknisz trochę za Andrzejem i tymi wszystkimi, wiesz, wymianami? Ale muszę ci powiedzieć i wam, kochani, że nie wiem, czy będę miał tyle radości z kimś wyjść do klatki jak z Andrzejem. Myślę, że tyle radości żaden przeciwnik mi nie dostarczy. Nie wiem,
jak ten głos słyszę, to już coś mi ze mną się dzieje. Jak go widzę, coś się ze mną dzieje. Ciężko będzie mi teraz wrócić na ziemię. No. No to ja cię tutaj na ziemię sprowadzę i powiedz mi o tych momentach, kiedy no było ciężko, bo kilka razy byłeś podłączony, odłożyły się te ciosy Andrzeja na tobie. Tak, naprawdę bardzo mocno bije, bardzo mocno szedł do przodu. Nie wiem co zrobił, w pewnym momencie trafił mnie takim z góry w oko. To naprawdę było już 3 Andrzejów. No i tak mówię sobie, trenerów wszystkich słyszę, ale krok do tyłu takiego, wiesz, żeby się poddać, nie zrobię. Pobiję go trochę, pobiję się z nim, pójdę w te wymiany, jestem dłuższy, będę go łapał, to zrobię krok do tyłu. No i w pewnym momencie był ten moment, także więc udało się, trafiłem, a tak naprawdę nie wiem sam jak. No Przestraszony i głodny zawodnik to jest najniebezpieczniejszy zawodnik, także więc, a jak Andrzej tam na mnie szedł, to ciężko było. Spoko, zaraz wjedzie kebabik, to już nie będziesz taki groźny, a póki co to ja robię kroczek w tył, żeby i mi się nie oberwało. To co teraz chyba najwyższe trofea w tej organizacji cię czekają? No oczywiście, chodziłem, szukałem tego mistrza, ale nigdzie nie było. No, trochę naraz robiałem. Mama mówiła, dzisiaj rozmawiałem, zachowuj się, jesteś w gościach, nie krzycz, nie drzyj się, nie pchać przed tą siatkę, ale jak wygrałem, no to kurde, będzie trzeba mamę zabrać też na kawkę. No mądra mamusia, pozdrawiamy ją oczywiście, ślemy dużo życzeń do niej, a teraz dajemy ci odpocząć, dajemy ci medicala, no i celebruj, świętuj. Dziękuję bardzo, dziękuję, nie ma co świętować, są ciężkie czasy. Myślę, jestem cały czas przy dzieciach, którym bardzo ciężko, także więc zjem kebaba i pójdę spać. Dobrze, no to w takim razie dobranocka i smacznego. Dziękuję bardzo, tobie też dobranoc.